Był maj 1977 roku. Colleen Stan miała 20 lat. Młoda, uśmiechnięta, z plecakiem, który mieścił wszystko, czego potrzebowała. Jechała z Oregonu do Kalifornii na urodziny koleżanki. Autostopem, tak jak robiło to wtedy tysiące młodych ludzi. Z ufnością, że jeszcze Ameryka nie zdążyła zgubić sumienia. To był zwykły dzień. Piękna pogoda, prosta trasa, kilka nieudanych prób, aż w końcu zatrzymał się niepozorny niebieski Dodge. Za kierownicą młody mężczyzna. Z tyłu jego żona i malutkie dziecko. Wszystko wyglądało bezpiecznie. Większość samotnych autostopowiczek marzyła o takiej podwózce. Ktoś z rodziną, ktoś normalny. Colleen wsiadła. Nie miała pojęcia, że właśnie rozpoczął się jej 7-letni koszmar. W aucie było coś dziwnego. Między siedzeniami pudełko. Ciężkie, dziwnie wykonane. Colleen później powie, że to ją zaniepokoiło. Ale przecież z tyłu było dziecko. Nie sądziła, że ktoś z maleństwem mógłby chcieć ją skrzywdzić. Ale ten mężczyzna, Cameron, miał plan. Zatrzymali się przy wodospadzie, rzekomo dla ochłody. Kiedy Colleen wysiadła, zauważyła, że mężczyzna obserwuje ją. Nie jak człowiek, który oferuje przysługę, tylko jak ktoś, kto już podjął decyzję. Potem ujechali zaledwie kilka kilometrów, gdy Cameron Hocker wyciągnął nóż. Kazał Colleen założyć na głowę specjalnie skonstruowane drewniane pudło, ciasne i ciemne. Od tej chwili Colleen przestała być sobą. Została rzeczą. Zabrali ją do domu, do Red Bluff w Kalifornii. Tam, w piwnicy Hockerów, czekała na nią skrzynia. Drewniana trumna, z małym otworem na nos. Bez światła, bez dźwięku. To miał być jej świat. Na najbliższych 7 lat. Cameron miał 23 lata. Cichy, zamknięty w sobie, bez przeszłości kryminalnej. Z pozoru facet jak wielu. Praca, dom, żona, dziecko. Ale miał też coś, czego nie można dostrzec z zewnątrz. Fantazję. Natrętną, sadystyczną fantazję. O tym, że będzie miał własną niewolnicę seksualną. Zamkniętą, złamaną i posłuszną. Janice, jego żona, wiedziała o tej fantazji i co gorsze, zaakceptowała ją. Ich związek opierał się na przemocy, uległości i dominacji. Janice była bita, gwałcona i upokarzana. I zgodziła się, by mąż miał drugą kobietę. Ale tylko pod jednym warunkiem, że nie będzie już bił jej. I tak Colleen została makabrycznym kompromisem. Skrzynia to był najważniejszy punkt ich planu. Cameron sam ją zbudował. Wyścielana gąbką, ze szczeliną na nos. Doskonale tłumiła dźwięk. Colleen leżała tam przez 23 godziny dziennie. W ciemności, w ciszy, w kompletnym bezruchu. Bez możliwości krzyku, ucieczki czy protestu. Dostawała miskę z wodą. Załatwiała się do wiadra. Wszystko pod kontrolą. Cameron ją testował. Sprawdzał, ile bólu jest w stanie znieść. Wiązał ją, podwieszał, dusił. Sprawdzał granice, a potem je przekraczał. Ale nie chodziło tylko o fizyczne zniewolenie. On chciał ją złamać psychicznie, zrobić z niej coś, nie kogoś. Po kilku miesiącach Colleen nie zadawała już pytań. Nie próbowała uciekać. Nie reagowała na hałasy. Wierzyła, że jej los został przypieczętowany, bo Cameron zadbał o coś więcej niż kłódkę. Zadbał o mit. Cameron trzymał Colleen pod łóżkiem, dosłownie. Kiedy jego żona spała, Colleen leżała przykuta w skrzyni pod materacem. Zamknięta, odizolowana, niewidzialna, jak duch. Raz dziennie była wypuszczana na kilka minut, by się umyć, zjeść, by zostać zgwałcona.
albo posłuchać, co czeka ją, jeśli spróbuje uciec. Cameron mówił: jeśli powiesz komuś choć słowo, zabiję twoją rodzinę, a potem oni cię znajdą, bo ja dla nich pracuję. To był rdzeń tego szaleństwa. Wymyślona organizacja, zwana The Company. Według Hockera to oni obserwowali dom Colleen, jej rodzinę, wszystko. To oni ją odnajdą, jeśli spróbuje uciec. I Colleen w to uwierzyła. Była bita, podtapiana, podwieszana pod sufitem za nadgarstki, głodzona, zmuszana do stania godzinami nago, nazywana niewolnicą, bez imienia. I choć fizycznie żyła, wewnętrznie powoli gasła. Dlaczego nie uciekła? Dlatego, że jej świat został napisany na nowo. Prawda została wymazana. Zastąpił ją strach, religia posłuszeństwa, psychiczne więzienie mocniejsze niż łańcuch. Minęły miesiące, a może lata. Czas w skrzyni przestaje płynąć liniowo. Colleen już nie liczyła dni. Nie myślała o ucieczce. Myślała tylko o tym, co zrobić, żeby przeżyć. Ale wtedy Cameron Hocker wprowadził coś nowego. Nie łańcuch, nie knebel i nie kłódkę, tylko kartkę papieru i coś, co nazwał kontraktem. Dokument był napisany na maszynie. Zawierał klauzule dotyczące niewolnictwa. Podpisując go, Colleen dobrowolnie zrzekała się praw. Do własnego ciała, do wolności, do imienia. Podpisała krwią. Cameron opowiadał jej o The Company, tajnej organizacji handlującej ludźmi. Mówił, że są wszędzie, że mają szpiegów, że obserwują jej rodzinę. Colleen wierzyła, nie dlatego, że była głupia, ale dlatego, że straciła wszystko, co daje człowiekowi filtr rzeczywistości, światło, ludzi, czas, samą siebie. Po podpisaniu kontraktu wszystko się zmieniło. Hocker złagodził rygor. Zaczął ją wypuszczać z pudełka. Czasami pozwalał chodzić po ogrodzie. Z czasem zaczął ją zabierać do pracy. Potem do kościoła. Colleen nadal spała w skrzyni, ale w dzień wychodziła, jak cień, z uśmiechem, w milczeniu. Podczas wizyt w kościele słuchała o Bogu, słuchała o wybaczeniu. Siedziała wśród ludzi. Nikt nie podejrzewał, że dziewczyna, która mówi im dzień dobry, wróci do domu i wejdzie z powrotem do swojej trumny. To był moment największego triumfu Hockera. Uczynił ją posłuszną, dobrowolnie. Złamany człowiek nie potrzebuje już krat. Ale to był także moment, w którym Janice Hocker, jego żona, zaczęła się bać. Nie o Colleen, o siebie i córkę, bo Cameron nie chciał już jednej niewolnicy. Chciał teraz drugiej. Chciał własnej córki. Colleen wychodziła z domu. Wsiadała do samochodu z oprawcą. Robiła zakupy. Chodziła do kościoła. Rozmawiała z ludźmi. Dlaczego nie uciekła? Dlaczego nie powiedziała komuś? Dlaczego nie pobiegła na policję, kiedy miała okazję? Colleen była w więzieniu psychicznym. Przez lata izolacji, przemocy, fałszu i manipulacji jej umysł został przeprogramowany. Ona nie czekała na okazję do ucieczki. Ona nie wierzyła, że to w ogóle możliwe. Hocker wpoił jej jedno przekonanie. Jesteś własnością. Jeśli się zbuntujesz, zabijemy twoich bliskich. To była religia przemocy. Jednoosobowa sekta. Terror udający strukturę. I choć The Company nie istniała, dla Colleen była bardziej realna niż policja, sąd czy pomoc. Z czasem Hocker pozwolił jej nawet pisać listy do rodziny, dzwonić, spotkać się z ojcem, ale mówił jedno: jeśli powiesz coś, co mnie zdradzi, oni się dowiedzą i będzie po wszystkim. Colleen pisała więc, że ma się dobrze, że pracuje jako niania, że podróżuje, a wracając do domu szła do skrzyni. Ale ta sytuacja nie mogła trwać wiecznie. Gdy Hocker ogłosił, że chce uczynić z ich córki kolejną niewolnicę,
Janice, jego żona, się złamała i zrobiła coś, czego nie zrobiła przez 7 lat. Złamała zmowę milczenia. Cameron Hooker został aresztowany w sierpniu 1984 roku. Zarzuty były jasne: porwanie, wielokrotne gwałty, przetrzymywanie w niewoli, znęcanie się fizyczne i psychiczne, tortury. Ale to nie był szybki proces, bo sprawa Colleen Stan nie przypominała niczego, co kiedykolwiek wcześniej trafiło na wokandę. Obrona próbowała ją zdyskredytować. Mogła uciec. Wychodziła z domu. Uśmiechała się. Dlaczego wracała? Wszystko, by podważyć jej wiarygodność. Jakby wolność była tylko drzwiami. Ale Colleen mówiła jasno, bez sensacji, bez przesady, po prostu prawdę. Wspierała ją Janice, żona Hookera, która przyznała się do współudziału. W zamian za immunitet zeznawała przeciwko mężowi. To ona dostarczyła kluczowy dowód. Zdjęcia skrzyni, łańcuchów, dokumentów. Pokazała miejsce, gdzie Colleen była więziona. Nie było już wątpliwości. Cameron Hooker został skazany na 104 lata więzienia, bez możliwości wcześniejszego zwolnienia przez pierwsze 60 lat. Sędzia powiedział wprost: to jedno z najbardziej okrutnych, systematycznych zniewoleń człowieka, jakie widziałem w swojej karierze. Colleen Stan wyszła z koszmaru. Zamieszkała z rodziną. Wróciła do szkoły. Pracowała. Później pomagała innym ofiarom przemocy. Nie została medialną gwiazdą. Nie chciała wywiadów, nagród, filmów. Nie szukała sensacji. Chciała spokoju. Z czasem wyszła za mąż. Urodziła dziecko. Żyje gdzieś w Kalifornii, z dala od świateł kamer. Jeśli mówi o przeszłości, to nie po to, by opowiadać o bólu, ale żeby ostrzegać i dawać głos tym, którzy jeszcze nie potrafią go odzyskać. Dla wielu jest symbolem, dla niektórych zagadką, ale dla wszystkich dowodem na to, że człowieka można złamać, ale niekoniecznie zniszczyć.